By law, I have to tell you, sir, I'm a Jew. Well, I'm a German. Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Słysząc te słowa, od razu przypominamy sobie osobę Oskara Schindlera, niemieckiego przedsiębiorcy, który podczas II wojny światowej uratował swoich żydowskich pracowników od niechybnej śmierci. Poświęcono mu kilka książek, setki artykułów oraz film. Film zrealizowany przez Stevena Spielberga w 1993 roku. Film, który na trwałe związał historię Oskara Schindlera z historią miasta Krakowa. Jedną z pierwszych krakowskich lokacji, które możemy zobaczyć w filmie Stevena Spielberga, jest peron krakowskiego dworca. Miejsce to możemy zobaczyć kilkukrotnie. Po raz pierwszy, gdy do Krakowa przyjeżdżają Żydzi, którzy są tutaj rejestrowani, a po raz drugi, gdy Oskar Schindler żegna swoją żonę Emily. Krakowski dworzec główny, przemianowany przez okupanta na Halbanow Krakau, był jednym z ważniejszych punktów na mapie generalnego gubernatorstwa. Miejsce to niejako łączyło III Rzeszę z terenami na wschodzie. Znaczenie dworca uległo nasileniu w czerwcu 1941 roku, czyli w momencie ataku III Rzeszy na Związek Radziecki. To właśnie przez krakowski dworzec przechodziły priorytetowe transporty wojskowe na wschód. Warto również wspomnieć, że to z tego miejsca odjeżdżały liczne transporty Polaków na roboty przymusowe do Rzeszy Niemieckiej. Krakowski dworzec znajduje się w bardzo bliskiej odległości od Starego Miasta w Krakowie, na którego terenie Steven Spielberg nakręcił kilka innych scen swojego filmu. Jedna z nich została zrealizowana we wnętrzu Kościoła Mariackiego. What? You don't recognize this? W jednej z najważniejszych świątyń, jaką jest Bazylika Mariacka, została nakręcona scena, podczas której to żydowscy handlarze omawiają interesy. Do rozmowy nieoczekiwanie włącza się Oskar Schindler, przez co Żydzi, przerażeni obecnością Niemca, pospiesznie opuszczają kościelne ławy. Handlowych negocjacji podejmuje się jedynie Poldek Pfefferberg. Postać Poldka Pfefferberga jest dla naszej opowieści absolutnie bezcenna. To on bowiem przekazał światu historię niemieckiego przedsiębiorcy, który uratował swoich żydowskich pracowników. To dzięki relacji Poldka Pfefferberga Thomas Kennelly był w stanie napisać swoją książkę, a Steven Spielberg w oparciu o tę lekturę zrealizować swój oscarowy film. W scenie kręconej w Bazylice Mariackiej pojawia się pewna nieścisłość i to aż dwukrotnie. Otóż oczom widza ukazuje się prezbiterium z ołtarzem mariackim Witastwosza. Z pozoru nic z tym dziwnego, przecież Bazylika Mariacka słynie z posiadania tego obiektu. Z tym, że jednak podczas okupacji ołtarza w Krakowie nie było. Jeszcze przed wkroczeniem Niemców do miasta został on rozmontowany przez profesora Karola Estreichera, a następnie spławiony barką do Sandomierza i tam ukryty. Niestety w wyniku donosu został odnaleziony przez Niemców, wywieziony przez nich najpierw do Berlina, a potem do Norymbergi. Do Krakowa wrócił dopiero po zakończeniu działań wojennych. Znajdujemy się na ulicy Straszewskiego przy kamienicy, w której zgodnie z resztą z prawdą zostało zlokalizowane mieszkanie Oskara Schindlera. Budynek ten po raz pierwszy możemy zobaczyć w scenie, w której to z mieszkania wyrzucana jest rodzina żydowskiego przedsiębiorcy Nussbauma, a chwilę później mieszkanie to zajmuje Oskar Schindler. Naszą uwagę zwraca wejście do kamienicy z charakterystycznym obramieniem wspartym o konsolę. Budynek czy mieszkanie Oskara Schindlera pojawia się w filmie jeszcze kilkukrotnie, m.in. w scenie, w której Oskar urządza uroczyste przyjęcie dla wyższych dygnitarzy niemieckich, kiedy wyprasza ze swojego mieszkania swoją kochankę, panią Klonowską, w obecności zresztą jego żony Emily, która właśnie przybyła do Krakowa, oraz w momencie, gdy opuszcza kamienicę wraz ze swoją żoną, udając się z nią na uroczystą kolację. Po raz ostatni miejsce to możemy zobaczyć w scenie, w której to Oskar Schindler opuszcza kamienicę i jest zaintrygowany tym, co właśnie leci z nieba. Z pozoru może się wydawać, że jest to śnieg, ale bardzo szybko okazuje się, że są to prochy ekshumowanych ludzkich zwłok na terenie obozu Plaszow.
Znajdujemy się na ulicy Poselskiej, jednej ze spokojniejszych ulic Starego Miasta w Krakowie. Na ulicy, na której nakręcono sekwencję scen, podczas których to SS-mani zatrzymują grupę Żydów spieszących do pracy w fabryce emali Oskara Schindlera. Podczas tej sceny dwóch SS-manów wyciąga z grupy Żydów starszego mężczyznę z amputowanym ramieniem, który mimo tego, iż zapewnia, że jest niezbędnym pracownikiem, zostaje przez Niemców zastrzelony. Obowiązek pracy przymusowej został wprowadzony 26 października 1939 roku. Niewątpliwie inspiracją dla Stevena Spielberga do nakręcenia sceny były liczne zachowane fotografie z tamtego okresu. Znajdujemy się na ulicy Krakowskiej, obok kamienicy wzniesionej tutaj w latach 1909-1911. W filmie Stevena Spielberga budynek ten stał się siedzibą żydowskiej rady, czyli Judenratu, którą faktycznie był do marca 1941 roku, czyli do momentu powstania w Krakowie żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. To właśnie po tych schodach w filmie Stevena Spielberga Oskar Schindler wbiega do biur Rady Żydowskiej, by odnaleźć Icaka Szterna, co ostatecznie mu się udaje. Czym były Rady Żydowskie? Rady Żydowskie były organizowane przez okupanta niemieckiego w celu zarządzania społecznościami żydowskimi oraz wypełniania rozporządzeń władz okupacyjnych. Znajdujemy się na moście imienia marszałka Piłsudskiego, na którym nakręcono scenę wysiedlenia Żydów do nowo powstałej żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Podgórzu. Krakowskie getto powstało na mocy rozporządzenia gubernatora dystryktu Krakau Otto von Wachtera, wydanego 3 marca 1941 roku. Krakowscy Żydzi uzyskali 2 tygodnie, aby cały swój dobytek gromadzony przez lata przenieść na drugą stronę Wisły. W filmie Spielberga powstała jednak pewna nieścisłość. Otóż reżyser nakręcił wysiedlenie Żydów w odwrotnym kierunku niż miało to miejsce w rzeczywistości, ponieważ pochód Żydów rozciąga się z Podgórza na Kazimierz, a nie odwrotnie. Było to podyktowane tym, że powojenne zabudowania Kazimierza nie pozwoliłyby na zrealizowanie wiarygodnego ujęcia. Przeszkadzałaby w tym chociażby antena telewizyjna. Znajdujemy się właśnie na ulicy Szerokiej, czyli jednej z głównych scenerii filmu Stevena Spielberga. To tutaj reżyser umiejscowił akcję krakowskiego getta. To tutaj możemy zobaczyć sceny przedstawiające rejestrację Żydów, przestrzeń ich codziennego życia, czy wreszcie koncentrację wojsk niemieckich w celu likwidacji żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. U wylotu uliczki prowadzącej z ulicy Szerokiej na ulicę Dajwór filmowcy ustawili makiety muru oraz bramy prowadzącej do getta. Warto wspomnieć, że makiety te były wierną kopią tych postawionych wiosną 1941 roku. Tutaj nakręcono również scenę, podczas której to Abraham Bankier i Samuel Wiener otrzymują propozycję współpracy od Oskara Schindlera. Nie opuszczamy krakowskiego Kazimierza, ponieważ to tutaj, na ulicy Ciemnej, doszło do nakręcenia sceny, w której to na Poldka Pfefferberga wpada oddział Niemców z Amonem Gettem na czele. Na poczekaniu Poldek wymyśla, że został odkomendowany do usprzątnięcia bagaży i dzięki temu podstępowi ratuje życie. Najpiękniejsze podwórze Kazimierza zwane również podwórzem Spielberga, bowiem to tutaj doszło do nakręcenia 2 scen. Po raz pierwszy, gdy Niemcy wypędzają ludzi z domów, możemy wtedy zobaczyć rabina Menasze Lewartowa, który zbiega schodami na podwórko i podnosi z ziemi swój Ausweis. Kilka minut później możemy zobaczyć scenę, w której to mały chłopiec w mundurze żydowskiej służby porządkowej ratuje Dankę Dresner i jej matkę Haję. W filmie możemy zobaczyć ulicę Tarnowskiego oraz ulicę Świętej Kingi, które pojawiają się w sekwencjach przedstawiających likwidację getta, czemu z pobliskiego wzgórza przygląda się Oskar Schindler oraz jego przyjaciółka Ingrid. Możemy zobaczyć ludzi wyrzuconych z domów i pod strażą prowadzonych w kierunku obozu Plaszow. Pod prąd idzie dziewczynka w czerwonym płaszczyku, która dzięki nieuwadze strażników ratuje życie.
Kolejnym miejscem związanym z filmem Spielberga jest dawny kamieniołom należący do żydowskiego przedsiębiorcy Bernarda Libana na przełomie XIX i XX wieku. Podczas II wojny światowej na jego terenie Niemcy urządzili obóz karny dla Polaków. W 1993 roku pod kierunkiem scenografa Alana Starskiego dla potrzeb filmu w kamieniołomie powstały zabudowania udające obóz Plaszów. 34 baraki, 7 wież strażniczych oraz wiernie odwzorowana willa komendanta Amona Getta. Drogi wyłożono betonowymi replikami macew. Tu nakręcono sceny obozowe, m.in. rozstrzelanie Diany Reiter, wybór Heleny Hirsch jako gosposi dla Amona Getta, więźniów przy katorżniczej pracy, czy spotkań Oskara Schindlera z Isaaciem Szternem. Do dziś w kamieniołomie pozostały relikty scenografii. Oskar Schindler otworzył swój zakład w budynkach upadłej w 1939 roku pierwszej małopolskiej fabryki naczyń emaliowanych i wyrobów blaszanych Rekord. Swoje zakłady uruchomił w oparciu o środki, które uzyskał od Abrahama Bankiera oraz Samuela Wienera. Deutsche Emailwarenfabrik, bowiem tak nazywało się przedsiębiorstwo Oskara Schindlera, przeszło na jego własność w 1942 roku. Wtedy również podjęto prace remontowe, których efekt, oczywiście z drobnymi zmianami, możemy widzieć do dzisiaj za sprawą budynku, który znajduje się za moimi plecami. Znajdujemy się w miejscu, w którym została zrealizowana jedna z bardziej rozpoznawalnych scen w filmie. Otóż w tym miejscu nakręcono sekwencje, podczas których to młoda kobieta stara się uzyskać audiencję u Oskara Schindlera. Najpierw przychodzi jako zwykła szara kobieta z ulicy, która ostatecznie nie uzyskuje możliwości na to, żeby spotkać się z Herr Dyrektorem. Po czym pojawia się tutaj po raz drugi, tym razem jako pięknie ubrana kobieta, wymalowana, która ostatecznie uzyskuje możliwość na to, żeby spotkać się z Schindlerem. O ile tego typu wydarzenie mogłoby mieć miejsce w przeszłości, o tyle na pewno nie tutaj, ponieważ miejsce to, słynna klatka schodowa, powstało dopiero w kilka lat po wojnie i na pewno nie prowadziło do oryginalnego gabinetu Oskara Schindlera. Po zakończeniu II wojny światowej budynki dawnej Deutsche Emailwarenfabrik przeszły na własność państwa, które uruchomiło tutaj zakłady. W 2010 roku otwarto tutaj placówkę Muzeum Krakowa, a w 2011 roku na drugiej części pofabrycznej parceli uruchomiono Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. Miejsca te są odwiedzane przez milionów turystów rocznie, a historia Oskara Schindlera na trwałe jest związana z historią miasta Krakowa.